Dla państwa, dla prawa jesteśmy w szarej strefie, w zasadzie nie istniejemy. Il y a eu une explosion d'homophobie en Europe. Les questions LGBT, elles sont complètement changées. C'est devenu un sujet absolument central en fait. Nazywam się Krzysztof Alcer, jestem gejem, Polakiem, mieszkam w Warszawie. Je m'appelle Alice Coffin, je suis journaliste, militante lesbienne, notamment au sein de l'Euro Central Asian Lesbian Community. Et puis je suis aussi élue politique, élue écologiste à la mairie de Paris. On sort en France d'une élection présidentielle où on a vu une montée très forte des représentants d'extrême droite. Je pense que ça a tout à voir avec les moments qu'on a vécus en 2012-2013 lors d'une opposition qui a duré des mois sur le sujet du mariage pour tous. Ce qu'a provoqué 2013, il y a trois pans en gros. Il y a eu une explosion d'homophobie qui est encore extrêmement sensible aujourd'hui et qui se traduit aussi dans l'émergence politique de certaines figures. Il y a eu un changement de loi, ce qui reste capital et qui change concrètement au quotidien la vie de nombreux gays et lesbiennes, puisque avec le mariage en France est encore le seul moyen, on peut le déplorer d'ailleurs, mais d'accéder à certaines protections entre conjointes. Donc ça change très très concrètement la vie de beaucoup de couples. Et puis il y a eu aussi, ce qui est très important, c'est la façon dont ça a fait évoluer les choses en termes de représentation. Et la façon dont on a beaucoup parlé de ce sujet, donc on a rendu plus visible aussi des lesbiennes, des gays, des personnes trans. No, na pewno jesteśmy w trudniejszej sytuacji niż nasi przyjaciele, znajomi, znajome, osoby LGBT+, z zachodniej Europy. Bo my nie mamy możliwości zawierania związków małżeńskich, nie mamy możliwości nawet zawierania związków partnerskich. Dla państwa, dla prawa jesteśmy w szarej strefie, w zasadzie nie istniejemy. Próbuje się nam, proszę państwa, wmówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia. To znaczy jestem w 20-letnim związku, którym nie mamy jest nieuznawany, nie mamy żadnych praw, nie czuję się bezpiecznie. To też się na pewno przekłada na jakąś taką atmosferę społeczną, że są takie miejsca, w których trzeba się ukrywać albo nie wiem, tak zwane afiszowanie się, choć po prostu, nie wiem, wyrażanie siebie w niektórych miejscach jest niebezpieczne. Jakoś tak, nie wiem, nie przestałem jeździć na wschód Polski, bo poczułem się tam po prostu niemile widziany. I część tych samorządów ze względu na dofinansowanie z Unii Europejskiej te uchwały jakby unieważniły. Après, on sort aussi de certaines avancées législatives en France, mais qui demeurent fortement à être complétées. Évidemment, il y a la loi qui a fêté, qui fêtera ses 10 ans bientôt sur le mariage pour tous, mais aussi qui a été suivie très tardivement et après énormément de complications, de luttes, de promesses non tenues des politiques par l'ouverture de la PMA aux lesbiennes. Mais là, c'est un bon exemple, c'est-à-dire que c'est une loi parfaitement encore incomplète et qui laisse de côté tout un pan de la communauté. Je pense à l'exclusion qui a été fortement appuyée des hommes trans de la PMA. Et d'ailleurs,
Si moi j'en parle là, si on me demande évidemment la situation de la communauté LGBT en France, là on est à l'été 2022, ce qui est caractéristique et ce qui a occupé les dernières semaines, c'est un déchaînement de transphobie. No, co prawda w sondażach rośnie podobno poparcie dla małżeństw jednopłciowych, dla związków partnerskich. Coraz częściej, w coraz większej liczbie miejsc w Polsce, w miastach, miejscowościach, nawet czasami małych miejscowościach odbywają się marsze równości. No ale też sam brałem udział w Marszu Równości w Białymstoku, który był bardzo opresyjny, przemocowy. No, takie doświadczenie takiej opresji, przemocy, agresji, którego naprawdę nie doświadczyłem, to było jakieś takie bardzo mocne doświadczenie, bo jakaś taka agresja była nie z jakichś zorganizowanych grup, chociaż to też, ale ona się po prostu wylewała z mieszkań, obok których przechodziliśmy. Znaczy ludzie wychodzili z tych mieszkań i na nas pluli albo, nie wiem, obrzucali czymś, wyzywali. Nie wiem, pamiętam sytuację, kiedy po prostu jakaś kobieta, nie wiem, koło 60, widać było, że ona wyszła z robienia obiadu. Przed chwilą robiła obiad. I wyszła, żeby pluć i, nie wiem, wyzywać. Mais face à l'adversité immense en fait, que c'était vraiment, faut se rappeler en France, c'était des mois et des mois durant, des propos complètement décomplexés en termes de lesbophobie, proférés à la radio, à la télé, absolument tous les jours. C'était des millions de personnes, il faut voir la violence que c'est, enfin millions accumulés, mais des manifs avec des centaines de milliers de personnes. Mais face à ça, ça a évidemment provoqué une organisation et une mobilisation très forte en termes militants. Et c'est à ce moment-là, en tout cas si je prends ce que je connais le mieux, c'est-à-dire le militantisme lesbien, que se sont forgés en fait des groupes très forts dont on voit encore les traces aujourd'hui et qui ont permis de solidifier en fait face aux attaques certaines organisations, certains collectifs. Je crois qu'en Europe, les questions LGBT, elles sont complètement changées de statut dans les relations géopolitiques des pays. C'est devenu un sujet absolument central en fait, de la politique, de la géopolitique, de la diplomatie aussi. Też na pewno, że zmiany prawa też wpływają na świadomość społeczną, na to, jak społeczeństwo reaguje. Znaczy wiem, że coraz więcej moich znajomych zawiera związki małżeńskie za granicą i potem robią w Polsce wesele i też do niedawna to też jakoś było takie nie do pomyślenia, że Jezu, jakie to wesele. My czekamy cały czas na taką możliwość zawarcia związku małżeńskiego w Polsce. W 2016 roku razem z moim partnerem podaliśmy do sądu całą taką procedurę dyskryminacyjną, bo poszliśmy do Urzędu Stanu Cywilnego i wypełniliśmy takie wnioski, że chcemy wziąć ślub cywilny. No, oczywiście dostaliśmy odmowę. No więc zaskarżyliśmy to do sądu, tę decyzję. Oczywiście w polskich sądach jakby przegraliśmy tą batalię i skierowaliśmy tę skargę do Strasburga, do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. No i czekamy na rozstrzygnięcie już chyba 6 lat.